Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Makijaż inspirowany zapachem. Zapach, który wygrał w ankiecie, jest Givenchy L'Interdit Rouge. Było trudno, ale powiedzmy, że mam jakiś zarys, więc zapraszam Was serdecznie na moje wariacje na temat tego zapachu. Zapraszam. Zacznijmy od tego, jak ja odbieram ten zapach. Po pierwsze, na pewno jest to zapach polaryzujący, ale nie aż tak jak podstawowa wersja. Przez to, że jest tam dodane w głowie czerwona pomarańcza, to jakby bardziej powoduje, że ta wersja L'Interdit jest mocniej kobieca. Nie twierdzę, że podstawowa nie jest kobieca, bo dla mnie jest, natomiast dużo bardziej wyczuła się tam ziemistość, która właśnie dla mnie powoduje, że bardziej jest to zapach nawet uniseksowy, aczkolwiek naprawdę jest kobiecy przez tuberozę, kwiaty białe, które tam się znajdują. Kolejna rzecz to jest to, że w tym zapachu jest też ziele angielskie, co daje takiej korzenności temu zapachowi. On jest, bym powiedziała, że mocno korzenny. Tak naprawdę bardzo, bardzo. Bardziej niż ziemisty. Ale z drugiej strony, jak tak cały dzień go noszę, to gdzieś tam w tle nadal tę ziemistość wyczuwam. Oczywiście jest też drzewo sandałowe i tak dalej. Dzisiaj pójdę w stronę... W ogóle pierwotnie miałam iść w stronę makijażu całej twarzy. W sensie w ogóle pomalować całą twarz w jakieś kolory. Ale stwierdziłam, że nie, że po prostu to nie ten zapach i że jednak postaram się pobawić powieką, utrzymując, słuchajcie, to, z czym zapach mi się kojarzy, utrzymując w kolorystyce, w tym, jak ja widzę ten zapach. Mniej więcej Wam już powiedziałam, co o nim myślę, ale tak naprawdę to chciałabym, słuchajcie, wszystko to przekazać właśnie na sobie. Co ja mam, jaki mam zamysł? Mam zamysł, żeby całą bazę oka zbudować na szarościach. I teraz wyciągnęłam D-Dots, potrzebuję szarości i czernie. Wyciągnęłam D-Dots i będę się bawiła tymi szarościami. Chcę sobie zbudować po prostu oko w takich tonacjach ziemistych. Bardzo mocno, wręcz ziemistych, ale z dążeniem do przyczernienia tej części. Więc najpierw może nałożę najjaśniejszą szarość, którą mam. To jest ta. Najpierw nałożymy sobie tę szarość. Od razu w sposób rozblendowany, natomiast bardzo wysoki. I tu mam taką też taki chłodniejszy brąz, który też zechcę użyć. Na tę szarość właśnie użyję tego brązu. Czyli nie będę tego przyciemniała jeszcze szarością, ale trochę złamię to tym brązem. No bo ziemistość to nie jest tylko szary, to jest też brąz. Mogą być odcienie zieleni, które są takie bardziej może właśnie ziemiste. Te cienie są o tyle fajne, że wiecie, ja nie pudrowałam sobie w ogóle pod łukiem brwiowym, ani powieki nie pudrowałam, a one się i tak Wam rozdymią, więc to jest super. Tym samym pędzlem, tylko drugą stroną, nakładam ten brązik. On jest przełamany też chłodkiem. Neutralny z odrobiną jednak chłodku i nim buduję sobie oko.
Dół powieki też będę robiła. Mogłabym od razu robić, ale jakoś tak wiecie. Zrobię później. Jestem tak przyzwyczajona, więc już. Oczywiście rozdymiam, blenduję i blenduję. Wszystko ma się ze sobą nieskazitelnie. Słuchajcie, połączyć. Najważniejsze jest to, że chodzi mi o to, żeby ta ziemistość była na całym oku, więc nie blenduję tylko zewnętrznego kącika, ale lecę z całą, wręcz aż tu powieką i pod samą brew. I teraz ja pod samą brwią chciałabym mieć tę szarość, więc zaraz znowu do niej wrócę i przeblenduję to, ale to już nie będę Wam tego pokazywała. Po prostu trzeba kilka ruchów wykonać, zanim będzie dokładnie to, co chcemy. I teraz tą szarością ciemną, ciemniejszą może tak, spróbuję dociemnić jakby załamanie powieki, czyli o tę strefę. Wbić tu, wblendować, przyciemnić. Tę strefę. Natomiast potrzebuję też od razu już robić taki jakby grunt pod kreskę. Właśnie na tym będziemy pracować. Ja zrobię sobie dół powieki, bo tu nie ma nic zachwycającego, po prostu muszę te warstwy ponakładać i sobie poblendować. No i przyjdziemy, zaczniemy się bawić tak naprawdę. I jestem. Zrobiłam sobie dół, oczywiście to będzie wszystko podczyszczone, ale na razie jest jak jest. Teraz będę sobie odcinać różne fragmenty. O co w ogóle chodzi w tym makijażu? Mam mieć ziemistość i mam nawiązać do tych fragmentów, kiedy ja czuję, że jednak ten zapach jest białokwiatowcem przede wszystkim oraz, że jest ta czerwona pomarańcza, która dodaje, moim zdaniem ona tą czerwoną pomarańczę czuć przez cały czas zapachu. Ona się nie ulatnia, mimo że jest w głowie, nie w sercu. No ale dobra, biorę sobie korektor i teraz będę leciała z odcinkami. Dobra, mam odcięcie. Teraz na to nakładam biel. I teraz czernią chcę mocniej zaznaczyć tu. Muszę to zrobić naprawdę precyzyjnie. Tak, żeby wzmocnić efekt tej bieli. Słuchajcie, te zapachy są polaryzujące, więc ten makijaż musi jakoś tak wpływać na odbiór. Tu nie jest zadaniem zrobienie makijażu, który na pewno będzie odebrany turbopozytywnie. Raczej ma Was polaryzować. Raczej o to mi tutaj chodzi. Ponieważ nazwa jest róż, wezmę z Cosmic Brushes róż i tu zrobię przejście na róż.
pod brwią, żeby był róż. I oczywiście to blenduję, żeby zrobić idealne przejście w ten róż. Dobra. Na ten etap doprowadzę te oko i wracam. Robimy dalej. To lecimy dalej z odcinaniem. Teraz polecimy stąd. Od wewnętrznego. O. Dosyć dużo, słuchajcie, no bo to musi być biały, widoczny. Powiem szczerze, że on to najlepiej, to się w ogóle palcem nakłada na ten biały. Tu ma być go strasznie dużo. Ja wcześniej tak delikatnie to robiłam, bo nie miałam jeszcze tego odcięcia, a teraz mogę po prostu walić go tak dużo jak chcę. O. I wtłaczam go, żeby on był mocno widoczny. Natomiast dalej lecę z różem. I to jest taki ciemniejszy tak naprawdę różyk. Że od razu jakby głębi to dostało. Ja wiem, że ten makijaż jest skomplikowany. Ja wiem, że tu się bardzo dużo dzieje. Ale jak chcemy jakiś taki inny efekt, to czasami po prostu musi się dużo, słuchajcie, dziać. Trzeba kilkakrotnie sięgać po jakiś pędzel, żeby zrobić idealne przejścia. Wiecie, to jest taka żmudna robota. Potrzebuję tej czarni i potrzebuję dorobić tu linię. Po co? Po pierwsze, będzie większa głębia, ale po drugie, wszelkie mankamenty zostaną zgubione przez tę czerń. Ja też pamiętajcie, że mam trudną powiekę. Bardzo bym nawet powiedziała trudną. Bo ja mam powiekę z wieloma zmarszczkami i tak dalej. Ja już od razu robię sobie tą kreskę tu, która i tak miała być tą kreską czarną właśnie. O. Dobra, i przyciskam i lecimy z kreską. Ja tę kreskę zrobię tylko tym, słuchajcie, cieniem. I lecę tu. I od razu lecę na dół. Ponieważ chcę mieć mocno zaczernione też dół. Ja już wcześniej nałożyłam kreski, ale troszeczkę wyrysować dzióbek. A że cieniem jest najłatwiej, bo można go zetrzeć.
to robimy to cieniem. Teraz, jeżeli jeszcze widzę, że moja linia rzęs nie jest idealna, nie zaczerniona, to tam, gdzie uważam, że trzeba, między rzęsy wchodzę. Strasznie, słuchajcie, to precyzyjnie. Ja to jeszcze mówię, a to nie można mówić w tym czasie. I pięknie wyciągnięte oko. Ja to już mogę zdjąć, bo to i tak mi się odkleja. Zaraz tu sobie doczyszczę. Natomiast dokończę drugie też i wracam. Robimy dalej makijaż. Jest jeszcze jeden akcent, który chciałabym dodać, bo jakoś tak zapragnęłam, żeby to zrobić. I teraz tak, biorę sobie puchaty pędzelek, jakiś taki nieduży, może być kulka, biała farbka. On nie będzie precyzyjny, ale mi chodzi o to, żeby on nałożył farbkę w sposób rozblendowany. Sięgam po cień pomarańczowy z Didoc. Pomarańczowy. I teraz chciałabym tu jeszcze dobić ten właśnie makijaż pomarańczką, bo ten zapach jest pełen niespodzianek, a ta pomarańcza, na pewno się nie spodziewaliście jej, ma tu właśnie być takim czymś mocno niespodziewanym. O. Zrobię drugie i obiecuję, już wracam i robimy twarz, to znaczy ja przyjdę już z bazą. Teraz będziemy się trochę konturować i sięgnę po Danessę. I teraz tak, wezmę sobie taki pędzel i potrzebuję coś takiego właśnie bardziej szarego. Może wezmę to. Ten powinien być taki bardziej. Trochę za mocno chyba nałożyłam. I teraz będę robiła taki kontrast mocny. No, żeby to współgrało oczywiście z tym, co mam na oku. Oko jest mocne w takich ziemistych kolorach. I to jest jedyna paleta, która mi daje możliwość uzyskania takiej ziemistości właśnie tu na moim policzku. Także druga strona. To też jest ważne, żeby ten makijaż współgrał z tym, co mam na oku. Jeżeli mam tak mocno oko pocięte, że tak powiem, to dobrze jest, jeżeli tu wszędzie mam ostre krawędzie. To po prostu daje taki efekt spójności. Ja zaraz to zrobię, bo to odetnę, słuchajcie, jeszcze to odetnę pudrem. Malowałam z Wami usta. Resztę tam już to sobie zrobiłam, te konturowanie i tak dalej. I malowałam z Wami usta. I myślałam, że się nagrywa, ale się nie nagrało, więc widzicie już mnie w finalnym efekcie. Czy jest to makijaż, z którego ja jestem zadowolona i który pokazuje dokładnie to, co o tym zapachu myślę? Tak. Czy mogłam to, teraz tak sobie myślę, że może mogłam to zrobić inaczej? Chyba nie. Po prostu zrobiłam to tak, jak chciałam. Miałam jakiś plan w głowie. Wyszło ziemiście. Wyszło, że zapach bywa słodkawy, bo te róże sugerują jakąś taką landrynkowość. On jest taki trochę słodkawy dzięki tej czerwonej pomarańczy. Jest to polaryzujący makijaż, bo jest dużo cięć, dużo kontrastów, dużo... Ten zapach taki jest i wydaje mi się, że oczywiście nikt nie wskaże, o jaki zapach mi chodzi, ale ja się miałam zainspirować. Tak się właśnie zainspirowałam.
Na przyszłą inspirację mam trochę inny pomysł, więc zobaczycie. W ogóle pokażę, może Wam się, ja nigdy Wam się nie pokazuję, jaki jest efekt końcowy tego makijażu. Późno nagrywam ten film. W ogóle jak Wy go oglądacie, to jestem po ślubie. Wczoraj miałam ślub, a teraz imprezuję do poniedziałku, więc może Wam będę odpisywała, albo przynajmniej Wam serduszka wyślę, a odpiszę już jak będę w domu. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas, że było fajnie, że nie nudziliście się i dajcie mi koniecznie znać, bo Wasza opinia jest dla mnie niezwykle ważna i zawsze czekam na Wasze opinie. Czy podoba Wam się to, co siedzi w mojej głowie, jak widzę pewne rzeczy, co wymyślam, jak to komponuję wszystko? Dajcie koniecznie znać, czy makijaż Wam się podoba. Usta, moim zdaniem, to jest petardziątko. Naprawdę uwielbiam te usta, są po prostu cudowne. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Buziaczki kochani. Pa!